I witamy Was ponownie, tym razem z Peak District. Mamy dzisiaj 32 stopnie, słuchajcie, chociaż tutaj 29 nam teraz pokazuje. Jest po prostu szalona pogoda w Anglii, jak zapewne większość z Was tego już tutaj doświadczyła, ale naprawdę temperatura jest niesamowita. Przez kolejne 2 dni ma być takie jeszcze ciepło, więc my zdecydowaliśmy się na takie krótkie wypady i teraz ruszamy w poszukiwaniu takiego tajemniczego miejsca. Ludzie się wspinają, a my musimy zejść na dół, bo tutaj idzie cały ten szlak i my szukamy Cheedale. To są takie ukryte stopnie tutaj pomiędzy skałami, jak idzie cały ten Monsal Trail, tak jak jeździmy rowerami i prawie jesteśmy na samym końcu, on tam się kończy się gdzieś tam. Jeżeli oglądaliście nasz filmik, to zapewne wiecie, o co chodzi, jeżeli nie, to zostawię Wam linka oczywiście tutaj w opisie, żebyście mogli zobaczyć w Peak District, które miejsce trzeba koniecznie zobaczyć i tam ludzie, zobaczcie, jeżdżą sobie na rowerach i jest naprawdę super tutaj pod nami. Tak samo tu jest jeden z tuneli, pierwszy taki tutaj tunel, który tutaj idzie w tej skale, więc za chwilę się tam pojawimy. Na pewno to nie będzie super ekstra długa wyprawa, no bo mówię, zdecydowaliśmy się, że robimy sobie krótkie wypady. Nie jedziemy gdzieś dalej. Szkoda nam psa. Pies po prostu rano sobie chodzimy z nią, żeby się wykąpała. Słuchajcie, przy takiej temperaturze to by było po prostu jedna wielka męczarnia dla pieska, więc ewidentnie robimy sobie wypady krótsze, właśnie bez lady. Zobaczcie, to jest droga, żeby zejść na dół. Oczywiście nie musicie tędy iść, bo normalnie idzie tam ścieżka, ale my postanowiliśmy sobie trochę skrócić. O, zobaczcie, tutaj jesteśmy Cheedale właśnie w tym miejscu i tak naprawdę tu jest taki, ja myślałam, że to jest tunel, ale to jest taki mostek tylko. Kolejna przeszkoda przed nami, ale już teraz powinno być ok. Już nie ma pokrzyw, jest bezpiecznie zejść. No właśnie i tutaj zobaczcie, już dochodzimy, tu jest sam koniec i tutaj, no tak, i tu jest kiosk. Tutaj zobaczcie, są rowerzyści i tu się kończy tak naprawdę cały ten, ta trasa rowerowa. Tak jak Wam mówiłam, myśmy ją przejechali, więc nie ma problemu. Tutaj Bakewell Mill zaczynaliśmy. Jest początek albo koniec, zależy kto co lubi. Bakewell Station, a tutaj jesteśmy Blackwell i to jest ta końcówka Cheedale. Widzicie po kolei, więc tutaj ruszamy, kawałek musimy przejść. A gdzie wyjdziecie? Aha, no to tata Was zrobi w balona, bo idziemy tutaj. Idziemy tutaj, no będzie zaraz cień, będzie. A ile przeszliśmy? Parę metrów tak naprawdę. Tu możemy, widzicie? A my sobie na Bakewell, albo tutaj my idziemy właśnie na Cheedale. Więc zobaczymy, jak nam to wszystko ładnie prowadzi nas droga. Wiadomo, że dzisiaj jest busy i na pewno tutaj trochę osób jest, bo już mieliśmy osoby, które wracały stamtąd, właśnie zapytałam. Więc ciekawie, co? Zagwozdka, którędy tu iść? Czy iść tutaj? Tak jak te panie idą? Czy iść tutaj? Nie ma żadnego znaku. No, według mnie powinniśmy iść tutaj, ale powiem Wam szczerze, tak nie jest to super oznaczone. Że jest niesamowicie, jest taka różnica, jeśli chodzi o temperaturę. To na pewno temperatura spadła o jakieś 5 stopni, bo jest tak fajnie chłodno. Pięknie to wygląda. Tu nie trzeba nawet nic mówić, po prostu sama natura jest narratorem. Uwielbiam takie miejsca i uwielbiam, słuchajcie, Wam pokazywać takie miejsca, bo to jest taka inspiracja, żeby się spakować i naprawdę, jak macie możliwość, no nam zajęło tutaj godzinkę, żeby dojechać, więc nie ma tragedii. Mamy godzinę już tak dobrze po 15. Nie chcieliśmy jechać rano, bo jak włączałam mapę, to słuchajcie, wszędzie było na czerwono. Po prostu wszyscy w Bank Holiday zdecydowali się ruszyć na Peak District albo gdzieś tutaj dalej. Ale cudnie. Ale jak chłodno, prawda? Te przejścia są najlepsze zawsze. Świetnie. Idziemy wzdłuż tej rzeki. Dzisiaj jest, od razu Wam powiem, no mijamy trochę osób. Widzę, że idą osoby i w tamtą stronę, i w drugą stronę z powrotem wracają, ale myślę, że
w taki dzień, taki normalny, jakbyście się wybierali, to będzie tutaj bardzo spokojnie. Tylko od razu Wam powiem, my mamy dzisiaj normalno ubrane buty, bo wiadomo, nie dalibyśmy rady w takich butach do chodzenia. Jest po prostu za gorąco, a więc takie siatkowane buty dzisiaj mamy. Nawet nasze dziecko ma kroksy. Chcę Wam powiedzieć, że gdybyście się tutaj wybierali w taką pogodę normalną, angielską, czyli trochę takiego, wiecie, zachmurzonego nieba, czasami opady deszczu i tak dalej, to zdecydowanie musicie mieć jakieś buty takie, w których się nie poślizgniecie, bo tak kto zostanie do końca, zobaczy sytuację z początku naszej wyprawy. Słuchajcie, dochodzimy chyba już, bo widzę, że tam ludzie przechodzą po tych właśnie kamieniach. One są tak usytuowane. Widzicie? Tak jak idzie pierwsza, słuchajcie. O, tam też ktoś idzie z naprzeciwka, trudno. Dobra. Naprawdę jest to świetny pomysł. Są to inne kamienie niż Davedale, tak jak byliśmy, bo one są, zobaczcie, takie wyższe, ale i tak musicie uważać, bo jest tutaj ślisko i niefajnie. Zaczekam, aż oni przejdą. Uważajcie, bo zobaczcie, tu jest ślisko. Ja się tutaj podtrzymuję troszeczkę ręką o te skały. Ale powiem Wam, że jest super. Ja Wam oznaczę, gdzie my dokładnie zaparkowaliśmy, żeby było Wam łatwiej tutaj trafić. Zaraz będę na samym końcu. Op. I ostatni kamień. Thank you. O. I doszliśmy. Teraz nie wiem, gdzie dalej. Młoda wygrała, bo wzięła kroksy, a ja mogłam wziąć sobie inne buty, ale zdecydowanie, że trzeba wejść w butach, bo... Ale fajnie, powiem Wam. Mam takie buty, które mi górą wpada, a dołem wypada. Ty też masz takie, bo tu są kamienie i na pewno to nie jest dobry pomysł iść tutaj bez żadnych... A tata wiedział, co robi, też ubrał sobie specjalne takie buty Adidasy, które mu później wysunął. No dobra, wszyscy się pomoczyli, więc jest super. Mi też się zrobiło przyjemniej, bo moje nogi muszą trochę odpocząć po tym, co się wydarzyło. Ale tak jak mówiłam, zobaczycie tą scenkę na samym końcu filmiku, więc musicie być cierpliwi i obejrzeć do końca. Obiecuję, że nie będzie dzisiaj długo. Mówimy, że tam było tyle ludzi, a teraz dalej nie idzie. Jesteśmy ciekawi, czy dojdziemy pod wiadukt. Tak myślimy, że pod ten główny wiadukt dojdziemy, ale nie jestem tak do końca pewna. Czy tak myślisz, że to będzie wiadukt? Chyba że gdzieś tu patrzy, jest jakiś mostek i się skręca. Się okaże. Serio? Trochę pod górkę. Ciekawa jestem, gdzie nas te schody zaprowadzą, słuchajcie. I kolejne schody? Co? Nie idziecie? My idziemy na Monsal. A, no widzisz, tak. Nie wiem, gdzie tu się idzie. Jak chcecie, to możemy iść dalej. Idziemy dołem. Najwyżej wrócimy. A dołem jeszcze? Aha, teraz nie widzę. Aha, czyli tutaj dobrze idziemy. Czyli tu jakbyśmy poszli, to byśmy poszli normalnie w stronę góry, w stronę tuneli. A tutaj jeszcze jest Miller's Deli, nie wiem, gdzie to jest. Zobaczcie, co z tego znaku my idziemy sobie tutaj w dół. Tak zdecydowaliśmy, że idziemy rzeką. Nie idziemy tam na górę na wiadukt, bo tam już byliśmy parę razy przecież. I to o każdej porze roku. Nawet w Nowy Rok byliśmy. Także idziemy sobie tutaj, zobaczymy, gdzie tędy przejdziemy. To tak wygląda na to, że po prostu robimy takie kółko, słuchajcie. Nie wiem, zobaczymy. Tam widzę, że się kąpią. Słuchajcie, tu są kolejne schody, właśnie kolejne takie zrobione przejście, także w sumie fajnie, bo tak naprawdę to szukałam tego zejścia, nie szukałam tego, co wcześniej szliśmy, tylko szukałam tych schodów, tych kamieni tutaj ułożonych. Także fajnie, że przeszliśmy tak dookoła. Zobaczymy tylko, czy wyjdziemy koło tych wcześniejszych jeszcze kamieni. Zobaczcie, i tutaj tak fajnie tymi kamieniami, przez te kamienie się przechodzi i znowu jesteśmy pod tymi skałami. Ale tak naprawdę, wiesz co, Alicja, ja szukałam właśnie tych kamieni, nie tamtych, co przyszliśmy na początku, bo one idą od strony właśnie tych wiaduktów. Także fajnie jest, zaraz tutaj zrobię całe zdjęcie, żebyście widzieli. Macie dwie opcje, dwa miejsca, w których możecie właśnie w ten sposób pochodzić i zobaczyć
jak to fajnie jest zrobione. Słuchajcie, tu się robi taki bardziej dziki odcinek, coś mi się wydaje. Znowu jest ślisko, trzeba uważać. Gdzieś mi się noga też tutaj może poślizgnąć, ale no wygląda na to, że mamy iść tutaj wzdłuż tak blisko tej rzeki. Zobaczcie, idziemy sobie jeszcze dalej, bo tak naprawdę nie wiemy do końca, czy przyjdziemy z powrotem pod te kamienie, czy przyjdziemy pod ten wiadukt, w którym mogliśmy iść. Ale Radek, popatrz, jest ten pan, który robił zdjęcia. A tutaj zobaczcie, jeszcze atrakcja taka. Słuchajcie, ślisko, ale tu zobaczcie, tu jest fajny już taki zrobiony pomost. Zapewne dlatego, że później tutaj jest bardzo dużo pewnie wody. Także przeszliśmy tutaj i zobaczymy, gdzie dany klimacik. Słuchajcie, tak jakbyśmy byli w jakiejś dżungli. Tak fajnie się idzie. Super. Jak to wygląda w ogóle? Te rośliny tak na środku. Centralnie, jak jakaś dżungla. Dobrze, że tutaj poszliśmy, bo mówię, pewnie normalnie byśmy poszli górą, a tak to odkryliśmy jeszcze coś innego ciekawego. Świetnie to wygląda, co? Co? Aha, faktycznie, no. Kurczę, no, ale to oni te linie i tak muszą mieć jakoś pozaczepiane tam. Dobre, co? Jest tak gorąco, a tutaj są momenty, gdzie jest takie błotko. Tutaj fajnie, musimy jeszcze sobie przejść kawałeczek. Moje już idą za mną. Ale powiem Wam, że naprawdę jest fajne miejsce, żeby tak uciec przed upałem. Jeżeli macie taką możliwość tutaj podjechać, no to na pewno warto. Jak jeszcze sobie jakieś noce ogarniecie w okolicach Peak District, no to już w ogóle super. Bo naprawdę możecie przez 2-3 dni fajne miejsca sobie zobaczyć. Całą sekcję w ogóle, jeśli chodzi o Peak District, to co my byliśmy do tej pory, to wszystko jest na naszym kanale. Możecie sobie zerknąć i zainspirować się. Ale czekajcie, teraz to ja myślę, że ja muszę iść tam. O kurczę. No dobra, słuchajcie, nie ma co. Trzeba wchodzić. I tutaj zobaczcie, jakie te skały są śliskie. I naprawdę takie buciki zwykłe nie są super pomysłem. Ale to jest chyba taki niedługi odcinek, żeby tylko wejść do góry. Więc damy radę. Tak, już jesteśmy. Powiem Wam, że wygląda na to, że my tak idziemy dookoła tej góry i robimy takie kółko, bo cały czas rzeka idzie za nami, tak jakby ona zakręcała. Ja tak też na mapę dobrze nie popatrzyłam, a tutaj kompletnie nie ma zasięgu, więc jak będziecie, to w ogóle jesteście w trybie off, więc też taki fajny reset. No, czekajcie teraz tutaj, żeby nie upaść, trzeba jakoś, te kamienie są mega śliskie. Ale tam idzie już jakaś ścieżka, zobaczcie, i tam idą ludzie. Dobra, tu jest mostek, zobaczcie. Czyli mówię, my sobie przeszliśmy tak dookoła. Tylko pytanie jest teraz takie, czy jak tu pójdziemy w prawo, tak jak prowadzi droga. O, jaki mostek, zobaczcie. Mostek jest fantastyczny. Właśnie teraz się zastanawiamy, gdzie mamy dalej iść. Dobra, tutaj zostawiamy ten mostek, nie idziemy do góry, idziemy tutaj. Stwierdziliśmy, że to jest tak bardziej wychodzone. Tyle tylko, że nie ma żadnego znaku, nawet nie ma takiego, wiecie, drogowskazu. Czasami są takie małe strzałki. No, zobaczymy. Nie ma innej drogi. Trzeba znowu się wspinać do góry. Mam nadzieję, że wiemy, gdzie idziemy. My jesteśmy w wodzie z dzieciakami. Musieliśmy się chwilę zmoczyć do kostek. Nie no, jesteśmy ponad kostki. Ale woda jest super. Tylko czemu to takie pływa? Nieciekawe. Ale tam widzę, że ludzie się kąpią. Zobaczcie, tam się ludzie kąpią, więc podejdziemy, zobaczymy, co tam ciekawego. Idziemy sobie tutaj do góry. Tu mamy na Blackwell. Tu mamy z powrotem na to Blackwell Dale. Zobaczymy. Tutaj macie na Chilldale. Ale nie wiem, czy dobrze idziemy. A, to jesteśmy tu przy tym wiadukcie. Nie, bo ja nie chciałam tu wyjść. To jest wiadukt, którym jechaliśmy sobie na rowerach. Tam kawałeczek dalej już podjedziecie sobie pod kawiarenkę. A my sobie tutaj stąd wyszłyśmy. I tu mamy jeden z tuneli, który musimy przejść z powrotem. Czyli wyszliśmy trochę dalej niż wchodziliśmy, no bo zrobiliśmy kółko. Ale na pewno było warto.
Ale tu już jest mega chłodno, co? Chittoor Tunnel. Ale zobaczcie, jak tu jest jeszcze wilgotno. Bo tu jest wody. Trochę. Tutaj w sumie zawsze na rowerach jechaliśmy. Nigdy nie szliśmy na pieszo. Ale tutaj jest mega chłodno. Ciekawe, ile tu jest stopni. Telefon nam nie pokaże prawdy, jaka jest temperatura, ale ja myślę, że jest około 18 może. Chłodno jest. Chcemy tu zostać, bo jest tak chłodno. Ale zobaczcie, tam jest jeszcze taki jeden mały tunelik. Się śmiejemy, że widzimy światło w tunelu. Zobaczcie, może mi się uda tak fajnie to przybliżyć. Dobra, przejście tunelem dobiega końca. Słuchajcie, zaraz wyjdziemy na światło i taki malutki jeszcze tam jest taki tunel. Jeszcze przed nami jeszcze jeden tunel. Ja nie pamiętam, jak po kolei idą te tunele. Musiałabym przy znaku zobaczyć. Jak będzie znak, to zaraz wam pokażę. Krótki tunel. Ten chyba jest rzeczywiście rzeczywiście ostatni. Ale słuchajcie, wchodzi się do tego tunelu, po prostu jest... I tak jest godzina 17, więc jest fajnie chłodno. Dobry pomysł był, słuchajcie, żeby przyjechać tutaj po południu. Bo jest naprawdę zupełnie inaczej. A to wam specjalnie pokazałam, bo jak wcześniej nagrywałam nasze przejazdy przez tunel, to mówiłam wam zawsze, że bardzo ważne jest oświetlenie, bo po prostu was nie widać w tunelu. I nawet jak to jest taki krótki odcinek, to sami widzieliście, że słabo to wygląda. I najlepiej jak macie jakieś lampeczki, bo jeżdżą czasami tutaj takie osoby trochę bardziej, które się śpieszą. No i później jest niefajnie. Zobaczcie, jesteśmy z powrotem przy tym znaku, gdzie schodzi się właśnie tutaj, co schodziliśmy. Więc spoko. Nie zgubicie się. Jak przyjdziecie dookoła, to i tak się nie zgubicie. A tu dołem można właśnie iść sobie najpierw na te pierwsze kamyki, a później przechodzicie na kolejne. Dobra, my tu schodziliśmy, słuchajcie, nie tam dalej. Tam dalej też był znak, żeby iść, ale my tu schodziliśmy. Tutaj tym mostkiem. Tym mostkiem i poszliśmy sobie tutaj na tym mostku w prawo. I wtedy doszliśmy do tych pierwszych kamieni i dopiero później dookoła przyszliśmy. Słuchajcie, no w każdym razie tak czy siak. Gdzie byście nie poszli, to fajnie przyjdziecie. Fajny spacer. Gorąco wam polecam, bo naprawdę warto. Tam na samym końcu, jak już dojdziemy, to jeszcze wam pokażę tą mapkę. Teraz już mniej więcej wiem, gdzie jesteśmy, jak byliśmy. Mówię, Peak District jest tak niesamowitym miejscem. Tu jest tak dużo rzeczy, które można sobie zobaczyć, że czasami ciężko jest wybrać jedno miejsce, jedną miejscówkę. Na pewno tą trasę nie polecam dla osób, które mają bardzo małe dzieci, no bo jednak jest ślisko i wymaga trochę takiego, wiecie, chodzenia po tych kamieniach, zresztą sami widzieliście. Też na pewno nie polecam dla starszych osób, bo to też jest trochę takie niebezpieczne. Ale tutaj, tak jak my idziemy w tej chwili, no to jest ok. I tą trasę możecie sobie całą pokonać, ale zdecydowanie rowerami. Albo tak jak moi chłopcy biegli. Dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj. Zobacz, czy się pytałaś o ten dom tutaj. Tutaj młoda się pytała, ale my, zobaczcie, tu przyszliśmy przez ten tunel. Nie wiem, czy tak dobrze widać, bo tak trochę słońce świeci. Ale chodźcie chłopaki tutaj do tej kofii jeszcze zobaczyć na lody. Także tutaj jesteśmy i tu mamy końcówkę, bo my chcemy tak iść. Także zobaczcie, ile tu jeszcze można sobie fajnie przejść. Tych stacji jest trochę i trochę tych tuneli tutaj po drodze. Po drodze też macie. Ale zobaczcie, ostatni pociąg tutaj przyjechał w 1968 roku. W sumie nie tak dawno, co? No szkoda, że te pociągi nie jeżdżą, bo fajna trasa by była, ale i tak podobno jest świetna trasa, jak się jedzie do Manchesteru, bo właśnie jedzie się przez Peak District, tak jak się rusza na przykład z Chesterfield. Zobaczcie, tutaj właśnie są po kolei te stacje, tak jak się zaczyna i wszystkie te wiadukty. Tutaj macie główny wiadukt, ten taki najbardziej spektakularny i tam też się idzie do wodospadu i to jest nasz kolejny challenge, ale na pewno nie dzisiaj sobie jeszcze zjedziemy, bo tu jest parking i zawsze byłam ciekawa, jak tutaj właśnie ludzie parkują. Zobaczcie, tu kawiarnia, ale nie wiem, czy panie już nie zamykają. No, już zamykają.
No nic, zejdziemy, zobaczymy co tutaj jest i wrócimy z powrotem, bo musimy się wspiąć do auta. Kawiarnia jest zamykana, trudno, ale za to możemy tutaj podziwiać taki piękny cottage. Kurczę, ktoś tutaj mieszka, ale ma cudownie. Wow. Pięknie, słuchajcie. A tutaj właśnie ta kawiarenka, która już niestety close. Tutaj jeszcze Wam pokażę, bo tutaj też można, jak widzicie, Treedale. Można jeszcze tak sobie iść. Tędy pewnie też się gdzieś dochodzi z drugiej strony. No ale niestety nie jest nam dane, żeby coś sobie tutaj kupić do picia i do jedzenia. Dobra, kończymy naszą przygodę, słuchajcie, w rzece. Dokładnie. Jest tak cudnie, fajnie, że na pewno warto tutaj wrócić. A podobno ta ostatnia cottage jest do wynajęcia, bo tak mi pokazuje na mapie. Chyba, że któraś z tych mi pokazuje ostatnią, ale nie wiem, która jest prywatna, że można wynająć. Świetnie tu jest, także gorąco Wam polecam. Szukajcie takich miejsc, a jeżeli nie wiecie, gdzie macie szukać, to zapraszam na nasz kanał. Tam znajdziecie więcej inspiracji, na pewno po to, żeby spędzić trochę czasu właśnie w takich miejscach. I tak naprawdę wszystko jest za darmo. Bo natura jest za darmo, tylko trzeba po prostu ruszyć się i gdzieś pojechać. Dzięki śliczne, że byliście. A tak jak Wam powiedziałam, jeszcze za chwileczkę bonusowy materiał z naszego startu w to miejsce. Cześć i do zobaczenia z kolejnego miejsca. Pa. Słuchajcie, ale jeszcze chciałam Wam pokazać jedną rzecz, bo tu są te domki, przy których byliśmy przed chwileczką. I teraz patrzcie, tutaj idą tory kolejowe. Tak jakby normalnie tędy jechał pociąg. Muszę to zobaczyć, sprawdzić. Wiadomo, że on gdzieś musi tutaj przejeżdżać pomiędzy Bakewell, Matlock, tak? Nie wiem, jak on tam dokładnie jedzie. Ale może to jest to. Ale to są te domki tam przy tej rzece, co przed chwileczką byliśmy. No piękne miejsce, także gorąco polecam. Zejść to nie, no jak ja mam zejść? Trzymaj to. Trzymaj. Muszę jakoś się zejść. Czekaj. Brawo! Czekaj, ja nagrywałem w sumie tak. Nagrywałeś? Tak, mama sobie dała na swojego YouTube'a. No. Pogrzeby